Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Toyoty CHR. Nowy CHR już był na moim kanale, jednak wtedy to była zwykła hybryda 2.0 o mocy 197 koni, a teraz do testu wybrałem wersję plug-in, która ma też 2.0, ale już łączna moc układu to 223 konie. Dodatkowo teraz do testów mam odmianę GR Sport, czyli tą, która wygląda najbardziej sportowo. Najbardziej sportowo, bo GR Sport to pakiet stylistyczny i to zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Chociaż na zewnątrz zmiany są bardzo drobne i tak naprawdę mamy inny przedni zderzak i to chyba wszystko. Pozostałe zmiany to większe koło czy dwukolorowe nadwozie, ale to da się wyklikać i do innych wersji, więc nie wymieniałbym tego. CHR bez względu na odmianę wygląda moim zdaniem dobrze. Jest kosmicznie narysowany, ale podoba mi się. Wzbudza dużo zainteresowania. Zwłaszcza w takim czerwonym lakierze i z czarnym dachem. Szkoda tylko, że lakier ma widoczną pomarańczową skórkę, tak zwaną morę, czyli wadę lakieru. To, co również mnie zdziwiło, to tylne kierunkowskazy są na żarówkach, a nie są w pełni LEDowe. No i ostatnia uwaga to prześwit. Auto wygląda jak mały crossover i taki też podobno jest i w opcji ma nawet odmianę 4x4, ale niestety prześwit jest bardzo mały. Jak widzicie, no ledwo ręka się mieści. I to jest niestety wada wersji PHEV plug-in, bowiem jej prześwit to 137 mm, czyli nieco ponad 13 cm, natomiast zwykły hybrydowy CHR ma 161 cm, czyli nieco ponad 16 cm, niemal 2,5 cm więcej. Pozostałe wymiary są bez zmian i CHR ma 4 m 36 cm długości, 1,83 m szerokości oraz 1,56 m wysokości. Rozstaw osi to 2 m 64 cm. Zmienił się niestety bagażnik oraz masa własna. Zacznę od tej drugiej, ponieważ CHR jest cięższy o 180 kg od zwykłej hybrydy 2.0, ale bez plugina. Spora różnica i waga testowanego CHR-a to od 1645 do 1695 kg w zależności od wyposażenia. Bagażnik natomiast w wersji PHEV ma 310 litrów, a w zwykłej wersji to 364 albo 388 litrów, w zależności czy jest to 2.0 czy 1.8. Mniejsza pojemność to oczywiście ta elektronika, którą widać jak wywalimy podłogę oraz ten styropianowy wkład. A w tym wkładzie jest miejsce na kable, gaśnicę, zestaw naprawczy i jakieś tam drobiazgi. Jest też opcjonalne gniazdo 230 oraz haczyki na zakupy. To, co jest słabe, to ja miałem urwaną tą górną przegrodę, ale być może ktoś to zniszczył przede mną, więc nie musi to być wada takich słabych materiałów. Miło, że jak położymy tylne oparcia, to mamy niemal idealnie płaską powierzchnię. I nie jestem fanem takich klamek. Średnio są wygodne i jestem ciekawy, jak będą pracować w zimie. Wskakujemy więc na tył, gdzie nie tak łatwo się dostać. Otwór jest dość wąski, a po zajęciu miejsca okazuje się, że mamy bardzo wysoko nogi, gdzie uda praktycznie nie dotykają siedziska. Przypomnę tylko, że ja mam 186 cm wzrostu. Głową również dotykam dachu. No to są miejsca idealne dla dzieci. Z tyłu nie ma podłokietnika, ani nie ma nawiewów, mamy jedynie jedno złącze USB oraz bardzo dużo twardego, taniego plastiku. Z przodu w odmianie GR Sport witają nas świetnie wyglądające fotele, które na szczęście mają regulację zagłówka. I są naprawdę wygodne. Robiłem w nich trasy po 4 godziny siedzenia non-stop i nie czułem nic a nic dyskomfortu. Fotel jest w pełni elektryczny, ale tylko po stronie kierowcy. Fotel pasażera zawsze jest regulowany manualnie. Zresztą, tak samo jak i kierownica. W takim razie pora na deskę rozdzielczą. Tutaj odmiana GR Sport charakteryzuje się dodatkowymi, takimi czerwonymi przeszuciami na kierownicy i drzwiach oraz logiem GR. Pozostałe rzeczy są takie same. Mamy więc m.in. wielki ekran na środku o przekątnej 12,3 cala. Podstawowy CHR, taki z najniższym wyposażeniem, ma nieco mniejszy ekran o rozmiarze 8 cali. Tak samo duże są zegary cyfrowe, które mają też 12,3 cali i to już ma każdy CHR. I zarówno multimedia, jak i zegary są proste, czytelne i niestety już wyglądają nieco staro. No zobaczcie, na przykład te multimedia. To jest nowy system Toyoty, wprowadzony rok czy tam 2 lata temu, ale rodzaj szaty graficznej powoduje, że wygląda na dużo starszy. Z drugiej strony wszystko działa bardzo płynnie i szybko, więc chyba wolę, żeby było tak i staro, niż wyglądało super nowocześnie, ale się zacinało czy sypało błędami. Drugi ekran to zegary cyfrowe, które mają mnóstwo konfiguracji i różnych motywów. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.
Jedyne, co moim zdaniem jest słabe, to resetowanie komputera pokładowego z poziomu ekranu od multimediów. No jest to mało intuicyjne. Miło za to, że klimatyzacja i audio ma swoje oddzielne fizyczne przyciski. Tak powinno być zawsze. Sprawdźmy więc materiały. Spasowanie jest naprawdę dobre, jedynie ten tunel środkowy no lekko skrzypi, ale podczas jazdy jest absolutna cisza. Gorzej jest z materiałami, które wydają się i pewnie są tanie. Jest też piano black w okolicy skrzyni biegów, które oczywiście jest już porysowane. W takim razie pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską, tak jak mówiłem, mam 2 litry, rzędową czwórkę, wolno ssącą, która jest wspomagana hybrydą typu plug-in, co łącznie nam daje 223 konie. Silnik spalinowy ma 152 konie, natomiast elektryczny 164, co łącznie nam daje 223 konie. Tak, te moce się nie sumują tak liniowo. Do tego jest bateria o pojemności 13,6 kWh, co powinno pozwolić na zrobienie około 66 km na samym prądzie. Oczywiście w idealnych warunkach ja nie potrafiłem przekroczyć 55, co i tak uważam za ładny wynik, bo nie starałem się, że jeździć jakoś bardzo eko. I na prądzie da się jechać z prędkością do 140 km na godzinę na GPS-ie, czyli około 144-145 na zegarach. Przyspieszenie na samym elektryku do 100 trwa 12,5 sekundy, więc no nie jest źle. Ale dużo lepiej jest na obu silnikach, bo wtedy producent podaje 7,4 sekundy. Pora na test. Wynik to 7,3 sekundy, czyli nawet delikatnie lepiej niż podaje producent. Szybko, chociaż jak na auto, które ma ponad 200 koni, tutaj powinna być złamana bariera 7 sekund. No ale i tak, można się zdziwić ze świateł, bo CHR naprawdę ładnie przyspiesza. I jak słyszeliście, wyje. Wyje, choć moim zdaniem dużo ciszej niż poprzedni CHR. Tutaj czuć, że jest lekko zmodyfikowana skrzynia bezstopniowa i to dało efekt mniejszego wycia. No ale nadal, wycie jest. Wycie i bardzo dobra reakcja na gaz, gdzie od razu pcha nas silnik elektryczny i niemal momentalnie dołącza się spalinowy. Naprawdę, reakcja jest świetna. I zmierzyłem też przyspieszenie w najwolniejszym trybie Eco i czas wtedy to 7,8 sekundy. Nie wiem też, czy zwróciliście uwagę, ale zawsze pomiary robiłem, jak auto nie pokazywało już, ile przejedziemy na prądzie, czyli teoretycznie było rozładowane. Otóż tak nie było, bowiem CHR zawsze ma 18% baterii. Czyli auto już nie pokazuje zasięgu, a my wciąż mamy niemal 1/5 baku prądu, stąd też osiągi są zawsze takie same. Czyli nieważne, czy mamy naładowaną baterię na 100%, czy rozładowaną jak tutaj w moim przypadku, to zawsze czasy do setki są takie same. Sprawdziłem to i faktycznie tak jest. To mi się podoba. Podoba mi się też to, że bak paliwa ma też taką samą pojemność jak inne wersje silnikowe, jednak nadal są super małe i ma tylko 43 litry. Chociaż z drugiej strony 43 litry w mieście pozwalają na zrobienie niemal 1000 km. Poważnie, i to nawet jak nie mamy prądu. CHR palił mi od 4 do 5 litrów przy spokojnej jeździe po mieście, co uważam za świetny wynik jak na auto, które woziło ze sobą 180 kg ekstra. Na trasie jest nieco gorzej, ale nadal no nieźle. Przy 120 miałem zużycie na poziomie 6,5 litra, a przy 140 no nieco ponad 7,5 litra. Naprawdę, no nie jest źle, chociaż zwykła hybryda 2.0 spali delikatnie mniej.
Podoba mi się też to, jak CHR jeździ, bo jest komfortowy, ale nie pływa. Oczywiście, układ kierowniczy nie jest bardzo ostry, ale do charakteru Toyoty pasuje idealnie. Naprawdę, przyjemnie się tym jeździ. No chyba, że jedziemy w trasę autostradą. Niestety, ale wyciszenie nadal jest słabe i przy 140 jest już za głośno. Zdecydowanie za głośno. Sprawdźmy więc, czy jest zdecydowanie za drogo. Podstawowy CHR z silnikiem hybrydowym 1.8 o mocy 140 koni kosztuje 140 tysięcy złotych. Wersja 2.0 197 koni z napędem naprzód to już 166 tysięcy, ale jest od razu w wyższym wyposażeniu. 2.0 i napęd na 4 koła to 176 tysięcy złotych, a hybryda, którą testuję, czyli plug-in, startuje od 181 tysięcy złotych. Startuje, bowiem wersja GR Sport to już minimum 212 tysięcy złotych, a testowany egzemplarz kosztował 216 tysięcy złotych. Drogo, chociaż jak widzicie Toyota ma bardzo duże promocje, ale ja zawsze ceny podaję bez nich, bo nie wiem jak długo te promocje potrwają. Czyli dopłata wersji plug-in do zwykłej hybrydy 2.0, która ma 25 koni mniej, to 20 tysięcy złotych. Moim zdaniem to bardzo dużo i nie warto wybierać plugina, tylko jak się chce CHR-a, to lepiej brać zwykłą właśnie odmianę 2.0 albo i nawet odmianę 1.8 hybrydową, która już bardzo przyzwoicie jeździ, a zużycie paliwa będzie jeszcze mniejsze. Do tego mamy mniejszą masę, większy bagażnik i większy prześwit, no i oszczędzamy minimum 20 tysięcy złotych, a to się szybko nie zwróci. 20 tysięcy złotych przy założeniu, że paliwo kosztuje 7 zł za litr i CHR pali 5 litrów, to starczy nam na zrobienie około 57 tysięcy kilometrów, czyli pewnie 2, 3, a może i 4 lata jazdy. A za prąd w pluginie też trzeba płacić, więc ta różnica w kilometrach będzie jeszcze większa. No i paliwo, jak wiecie, obecnie jest nieco tańsze. A sam CHR to bardzo ładne i oszczędne auto i to są jego dwie największe zalety. Największe wady to materiały i wyciszenie. Cześć!